Witajcie, mam na imię Aneta i jestem dietetykiem. Miło mi Was gościć na moim kanale Butyk Diet. W dzisiejszym odcinku przedstawię Wam zasady diety śródziemnomorskiej. Dieta śródziemnomorska jest proponowana w różnych schorzeniach, bowiem ma szereg zalet. Jest to dieta przeciwzapalna, ale opiera się na elementach tradycyjnego sposobu odżywiania, charakterystycznego dla krajów śródziemnomorskich. W takim planie żywienia, jak dieta śródziemnomorska, eliminujemy spożycie składników pokarmowych, takich jak na przykład tłuszcze utwardzane, które występują w twardych margarynach, w produktach cukierniczych czy w polewach. Eliminujemy również nasycone kwasy tłuszczowe, które występują w czerwonym mięsie oraz eliminujemy cukry proste. Co należy zatem jeść w diecie śródziemnomorskiej? Po pierwsze, produkty zbożowe, takie jak chleb pełnoziarnisty, żytni, orkiszowy, owsiany, amarantusa, makarony pełnoziarniste, płatki zbożowe, ryż brązowy i różnego rodzaju kasze. Owoce i warzywa o różnych kolorach i teksturach, bogate w witaminy, przeciwutleniacze czy błonnik pokarmowy. Warzywa rekomendowane wszystkie są, ale z wyjątkiem smażonych na głębokim tłuszczu. Owoce rekomendowane również są wszystkie, zwracając uwagę na ilości porcji spożytych w ciągu dnia. Na uwagę zasługują zwłaszcza owoce jagodowe, takie jak jeżyny, czy na przykład borówki, czy na przykład kiwi spoza tych owoców jagodowych, bo one mają dużo witaminy C. Produkty mleczne, najlepiej kefir, maślanka, sery owcze, mozzarella, kozie i mleko roślinne. Tłuszcze takie jak oliwa z oliwek, olej rzepakowy, oleje orzechowe, olej z awokado czy lniany, lecz podstawą jest oczywiście oliwa z oliwek. Rośliny strączkowe rekomendowane wszystkie. Fasola, groch, soczewica, tofu jest to źródło białka. Ryby, białe mięso i jaja to również podstawowe źródło białka w tej diecie. Rekomendowane przede wszystkim kurczak, indyk, natomiast z ryb łosoś, sardenki, pstrąg, sielawa, makrela, śledź czy dorsz. Woda mineralna od 1,5 do 2 litrów bądź więcej, zielona herbata i zioła. Wino czerwone z umiarem, choć w winie czerwonym znajduje się resveratrol, który jest składnikiem o działaniu przeciwzapalnym. Przyprawy o działaniu przeciwzapalnym to przede wszystkim oregano, imbir, kurkuma i cynamon. Przyjrzyjmy się porcjom danych grup produktów w tej diecie. Zbożowe. Jedna porcja to na przykład 1 kromka chleba, 1/2 bułki, 30 g płatków, czyli 2 łyżki na surowo lub 1/4 szklanki płatków zbożowych po ugotowaniu, 1/2 szklanki ryżu czy kaszy po ugotowaniu. Rośliny strączkowe. 1 porcja to 3/4 szklanki ugotowanych strączkowych. Warzywa. 1 porcja to 1 szklanka surowych warzyw liściastych lub 1/2 szklanki warzyw innych niż liściaste, warzywa mrożone, warzywa w puszkach. Owoce. 1 porcja to 1/2 szklanki rozdrobnionych owoców lub 1 szklanka soku owocowego lub średniej wielkości owoc. Tłuszcz. 1 porcja to od 30 do 45 ml. Produkty wysokobiałkowe, a więc ryby, mięso, rośliny strączkowe. 1 porcja to 70 g mięsa, ryb po obróbce termicznej. Jaja. Możemy zjeść 3 jajka w ciągu tygodnia. Produkty mleczne. 1 porcja to 1 szklanka mleka, kefiru, maślanki o zawartości 1,5%, 100 g sera białego chudego, 80 g sera białego półtłustego. Rekomendowane są to produkty roślinne, sery kozie, owcze, dlatego że one nie zawierają laktozy i kazeiny, które mają działanie prozapalne. W diecie śródziemnomorskiej na śniadanie polecałabym owsiankę. Zawarty w niej błonnik poprawi perystaltykę jelit, dokarmi dobre bakterie w jelitach i zrównoważy 1 do 2 porcji zbożowych na cały dzień. Płatki polecałabym najprostsze, owsiane górskie, które mają niższy indeks od tych błyskawicznych. Płatki zalewamy gorącą wodą, gdy nasiąkną i rozmiękną, to możemy do nich dodać na przykład owoc. Ja lubię małe jabłko pokrojone ze skórką, garść orzechów i migdałów, aby zwiększyć ilość dobrych tłuszczy w tym posiłku. Zamiast typowego mleka krowiego polecałabym Wam napój roślinny, owsiany, z orzechów, migdałowy,
najlepiej aby był schłodzony. Można takie danie posypać jeszcze cynamonem bądź kurkumą, która podnosi właściwości przeciwzapalne. Taka owsianka ma około 400 kilokalorii. Pozwoli nam zjeść kolejny posiłek za 4 godziny. Jeśli cierpisz na insulinooporność bądź cukrzycę, to proponuję zrobić nocną owsiankę, czyli robimy owsiankę wieczorem, wsadzamy ją do lodówki i rano mamy pyszny, schłodzony posiłek. Na śniadanie w tej diecie można również zjeść pyszną kanapkę z jajkiem, sałatą, pomidorem, na chlebie na przykład żytnim. Drugie śniadanie to może być po prostu owoc smoothie owocowo-warzywne na bazie wody kokosowej z dodatkiem chia. Obiad proponowałabym kaszę, na przykład jaglaną, dorsza usmażonego na patelni w ziołach bez panierki oraz miks warzyw uduszonych, papryka czerwona, cukinia, pomidor z dodatkiem ziół i oczywiście oliwy. Podwieczorek sałatka z roszponki, awokado z dodatkiem pomidora, oleju sezamowego, soku z limonki. Kolacja, jeżeli lubicie kolację na zimno, to może być to kolejna porcja kanapek z chleba żytniego, pełnoziarnistego, orkiszowego, amarantus, gryczany, czyli eliminujemy pszenicę. I to pieczywo możemy sobie posmarować oliwą z oliwek i dodatek do tego mamy mozzarelli, pomidora i bazylii. Jeżeli lubicie natomiast na ciepło jeść ostatni posiłek, może być to po prostu zupa, która będzie zupą warzywną, miksem takich warzyw. Bardzo dobry posiłek, który będzie lekkostrawny na noc, jak najbardziej zupa jest wskazana również właśnie w takich dietach śródziemnomorskich. Czyli tak jak widzicie, dieta śródziemnomorska to jest dieta pyszna, kolorowa, urozmaicona, odżywcza, która zawiera wszystkie grupy produktów, jakie są dostępne właśnie jeżeli chodzi o warzywa, owoce czy takie produkty. Ta dieta proponowana jest w różnych schorzeniach, od cukrzycy aż po endometriozę, ale również dieta śródziemnomorska będzie proponowana w takich schorzeniach jak nadciśnienie tętnicze, jak choroby układu krążenia, jak właśnie, tak jak powiedziałam, cukrzyca, czy na przykład endometrioza. Oczywiście wtedy tę dietę powinien ułożyć Wam dietetyk, który dobierze odpowiednie produkty w takiej diecie przeciwzapalnej. Bardzo dziękuję za dzisiejszy udział w tym odcinku. Jeżeli uważacie, że przedstawione tutaj treści będą dla kogoś ciekawe, bądź mu się właśnie przydadzą, bo cierpi na takie schorzenie, bardzo prosiłabym o udostępnianie tego odcinka. Będzie mi również ogromnie miło, jeżeli zasubskrybujesz mój kanał, bo dzięki temu dla mnie jest to super energia do tworzenia kolejnych tutaj treści, a Ty już za tydzień dostaniesz informację, że kolejny odcinek jest gotowy. Bardzo dziękuję za spędzony tutaj wspólny czas i zapraszam za tydzień na mój kanał Butik Diet.